tankowanie paliwa. Dzień dobry wszystkim, ja nazywam się Rio i witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku serii Zagrajmy w Train Sim World 5. No dobra, dzisiejszego składu nie mogę wam przedstawić, ponieważ jeszcze nie nadjechał. Musimy w tym momencie poczekać na skład, który zmierza w naszą stronę i który przejmiemy. Dzisiaj zaprezentuję wam swego rodzaju manewr, który był stosowany, który jest jeszcze nadal stosowany w niemieckiej kolei przy bardzo stromych podjazdach. Co to oznacza? Są to manewry, które... O, nasz skład właśnie wjeżdża w perony. Jak widać, skład posiada dwie lokomotywy z przodu. Lokomotywy Baureihe 185. I do tego składu będzie podczepiona jeszcze jedna lokomotywa, która będzie cały skład wpychać. Manewr ten jest do dzisiaj stosowany właśnie na liniach kolejowych o bardzo stromym podjeździe. My akurat znajdujemy się na linii kolejowej Spessart Rampe, która ma dość stromy podjazd, nawet do 2,7% czy 27 promili. Niektóre ciężkie pociągi nie mogły podjechać pod to wzniesienie. A? 143 tutaj nam mija. Niektóre ciężkie pociągi towarowe nie mogły podjechać pod to wzniesienie, dlatego postanowiono w takich miejscach właśnie jak to trzymać lokomotywę pomocniczą, która pomaga po prostu wpychając jeszcze skład pod tą górę. Co oznacza, że dzisiejszy skład będzie miał 3 lokomotywy, bardzo dużo mocy, ale jednocześnie mocy, której będziemy na pewno potrzebować. Ta 185, która tutaj właśnie manewruje, zaraz powinna przyjechać do nas i powinna się podpiąć do tylnego wagonu. W rzeczywistości taki manewr wygląda troszeczkę inaczej ze względu na to, że w rzeczywistości tylna lokomotywa nie jest na stałe podpięta do całego składu. Ta tylna lokomotywa wpycha całą tą wagę, nie będąc podpięta. Dzięki temu w pewnym momencie, jeżeli już miniemy to całe wzniesienie, lokomotywa po prostu może wyhamować i może być skierowana na tor boczny, gdzie znowu będzie manewrować i będzie zjeżdżać po prostu do dolnej stacji, zaraz stacji, która jest przed wzniesieniem, i będzie czekać na kolejny pociąg towarowy. No, gdzie on pojechał manewrować? A zaraz powinien przyjechać. Postanowiłem, że dzisiaj zrobię sobie scenariusz na jednej ze starszych linii kolejowych. Znajdujemy się aktualnie na linii kolejowej Spessart Rampe, która prowadzi z Gemünden do Aschaffenburga. Jeden ze starszych dodatków, z tego co kojarzę, był to zaraz drugi dodatek po DLC Ruhr-Sieg Nord. Ale jako, że znalazłem modyfikację, która zmienia kompletnie całe oświetlenie i zmienia kompletnie całe tutaj efekty świetlne, postanowiłem właśnie pokazywać... O, słyszę 185. Postanowiłem pokazywać częściej te starsze dodatki, ponieważ to są jedne z lepszych dodatków, ale troszeczkę w nowym wyglądzie. 185, 303, lokomotywa, która zaraz się tutaj podepnie. Dawaj, 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 jeszcze.
Jeszcze! Jeszcze nie stoisz przy samym wagonie. Nie oszukuj. Kolego, nie oszukuj. No dawaj. O, okej. Może mi się pomału już udać do przodu składu, ale poczekam aż lokomotywa się przypnie. No, okej. Mamy lokomotywę, która stoi za nami, a my drzemy teraz 400 metrów na sam początek składu, który stoi nie wiadomo gdzie. Musimy w tym momencie przejąć lokomotywę i musimy podjechać właśnie pod ten bardzo stromy podjazd. 3 lokomotywy, niesamowita siła pociągowa. No ale skoro wieziemy paliwo lotnicze i to jak widać w niemałej ilości, no to musimy się na pewno bardzo dobrze postarać. Zaraz zobaczymy, co my tu musimy jeszcze przygotować. Pojazd powinien być już gotowy tutaj do jazdy. Relion Logistic. O, mamy towarzystwo dzisiaj. Dzień dobry. Ja jestem Rio. Cieszę się na wspólną kooperację dzisiaj. Dobra, co my tu musimy? Kierunek jazdy do przodu. Musimy włączyć jeszcze PZB. LZB na tej linii kolejowej nie ma, więc nie musimy mieć. Ustawienia 55 są jak najbardziej poprawne. Zaraz wytłumaczę dlaczego. Do tego muszę tutaj komunikacja z maszynistą z tyłu składu na włączony. Luzujemy skład. I to szybko luzujemy skład, bo widzę, że nas ściąga w dół. I pomału jedziemy do przodu. Wow! To jest niesamowita moc. 2 lokomotywy Baureihe 185 i 1 lokomotywa Baureihe 185 z tyłu, która nam jeszcze pomaga tutaj przy podjeździe. Jesteśmy w restrykcyjnym monitoringu PZB. Nie wolno nam jechać szybciej niż 45 km na godzinę. My tutaj niby możemy się rozpędzić do 60, ale to z tym 45 to jednak zostawimy. Jesteśmy bardzo ciężkim składem. Poczekajcie, mamy 2500 ton paliwa lotniczego na haku. Oj. Tyle kerozyny starczy na kilka lotów. Maksymalna prędkość 45 km na godzinę. Postaramy się taką prędkość utrzymać. I w tym momencie mam nadzieję, że nie wykonam żadnego błędu, ponieważ na bardzo stromym podjeździe nagłe hamowanie byłoby praktycznie tutaj bardzo niekorzystne. Wiem, że prawdopodobnie już bym nie podjechał pod tą górę, nawet z 3 lokomotywami, ze względu na to, że na 100% będzie nam się tutaj cały skład ślizgał. Postaramy się tutaj rozpędzić tak do 40, może 50 km na godzinę. 60 mogę jechać, także jest tutaj całkiem dobrze. Jednakże nie wiem, czy będę w stanie rozpędzić się do tej prędkości. Jak już widzicie, na górnym wskaźniku od tego miejsca zaczął się podjazd i to zaczął się naprawdę dość dobrze. 2,1%. Jest to naprawdę już w tym momencie dość stromo. Ale tak długo jak mamy trakcję, jak mamy przyczepność do szyny, tak długo możemy się tutaj rozpędzać. O, właśnie. Ale za dużo mocy. Od razu było widać tutaj spadek. A to jest właśnie dobry moment, żeby zaprezentować wam, jak wygląda poślizg kół w lokomotywie. Poślizg kół w lokomotywie wygląda następująco.
Prędkościomierz szaleje, do tego tutaj niebieska siła w kilonewtonach szaleje. W takich momentach dobrze jest użyć piasecznicy. Tej piasecznicy będziemy tutaj naprawdę dość długo używać. No, jestem ciekaw, czy podjadę. To jest scenariusz zrobiony specjalnie do linii kolejowej Spes Art Rampe. Ten scenariusz każdy może zagrać, kto to DLC posiada. Jest to DLC, które jest bardzo trudnym i na pewno bardzo wymagającym. Mówiłem, że ustawienia PZB 55 są jak najbardziej wiarygodnymi ustawieniami. Otóż wszelakiego rodzaju pojazdy wożące dużą ilość benzyny, w tym przypadku kerozyna, jakiś diesel, praktycznie te wszystkie łatwopalne pociągi, tu gdzieś może nawet jakieś takie pociągi toksyczne, przewodzące albo jakiś kwas, albo jakieś chemikalia. Te pociągi nie mogą jechać szybciej niż 90 km na godzinę i w najniższych ustawieniach PZB. Najniższe ustawienie PZB mam właśnie tutaj na myśli ustawienie 55. Jest to jedno z najtrudniejszych ustawień PZB. 55 jest to informacja dla nas, że po każdym potwierdzeniu jakiegokolwiek ograniczenia prędkości w PZB musimy wyhamować do prędkości kontrolnej, jaka jest 55. Jadąc 90 km na godzinę, mając bardzo ciężki skład na haku, no, czasami jest dość trudno wyhamować do tych 55 km na godzinę. Może z czasem jeszcze zrobię jakiś taki przejazd na linii kolejowej Ruhr-Sieg Nord, ponieważ tamta linia kolejowa najbardziej się do tego nadaje. Zrobię skład taki 2,5 do 3 tysięcy ton we własnym scenariuszu. Może tu jakieś drzewo będziemy przewozić, albo jakieś, no coś bardzo ciężkiego w każdym bądź razie. I zaprezentuję wam właśnie, jak się jeździ w tych naprawdę niskich ustawieniach PZB. Jak na razie idzie dobrze, jeszcze jesteśmy w stanie nawet troszeczkę przyspieszyć. 48. Ja tutaj non-stop wypatruję po prawej stronie jakichkolwiek ograniczeń prędkości, ponieważ jak już wspomniałem, przy tak stromym podjeździe, tak ciężkim pociągiem i jeszcze do tego w śniegu, już wiem, że miałbym na pewno bardzo duże problemy z ruszeniem tego składu. Zaczęłyby mi na pewno koła boksować i cała waga składu ciągnęłaby mnie z powrotem do tyłu. Chwila koncentracji. Zatrzymanie w lokacji Heigenbrücken za około 3,2 km. Tak do waszej informacji, ja tutaj jeszcze cały czas trzymam kciuk na klawiszu X, a klawisz X jest piasecznicą. Ja tu sobie cały czas podsypuję piasek pod koła. W rzeczywistości chyba bym tego nie robił. Z tego co kojarzę, gdzieś kiedyś oglądałem filmik, który mówi, że piasku nie powinno się dużo używać. Ale mimo to, że mam piasek pod kołami, jeszcze się ślizgam. 70. My jedziemy 50 na godzinę, czyli jesteśmy poniżej naszej prędkości kontrolnej. Tutaj był znak zapowiadający, że od następnego semafora 70 km na godzinę obowiązująca prędkość. Jeżeli tej 70 tutaj nie potwierdzimy, mamy na 100% nagłe hamowanie właśnie w tym miejscu. Ta 70 tutaj nawet jest swego rodzaju pułapką na tej linii kolejowej, ponieważ
Tutaj ta 70 na wszystkich podpowiedziach nie jest wyświetlana. Mimo to ta 70 jest wyświetlona na semaforze i założę się, że osoby jadące z włączonym systemem PZB po tej linii kolejowej na pewno zastanawiały się, dlaczego tutaj dostaje się nagłe hamowanie, mimo to, że w podpowiedziach nigdzie nie ma ograniczenia prędkości. No jak na razie dobrze nam poszło. Semar wjazdowy pokazuje maksymalną prędkość 70 km na godzinę, od następnego semafora 40, tarczę ostrzegawczą świecącą się na pomarańczowo i zielono należy potwierdzić. Już puszczę piasecznicę. Puścimy piasecznicę, bo tutaj już jest nawet dość prosto. Tak, od następnego semafora 40, to my tu musimy jeszcze podhamować. Z hamowaniem nie jest tak fajnie, jak przypuszczałem. Mam 7 stopień hamulca zespolonego. Pociąg dopiero teraz zaczął hamować, czyli mamy na 100% ustawienia hamulca w pozycji G, czyli standardowe ustawienia hamulców w pociągach towarowych. Bardzo długo czasu potrzeba na to, żeby zareagowały i jeszcze więcej czasu potrzebują na to, żeby wyluzować. Patrzcie, aż mi cały skład wzięło i wyhamowało, mimo to, że hamulec mam zwolniony. Za 900 metrów mamy tutaj postój. Zapewne będziemy musieli odpiąć lokomotywę, która pomagała nam tutaj w podjeździe. Jeżeli nie zapomnę i znajdę, obserwuję niemieckiego youtubera, tarcza ostrzegawcza pokazująca, że następny semafor jest na stój. Jeżeli nie zapomnę i jeżeli znajdę, mam niemieckiego youtubera, który pokazywał tą całą akcję w rzeczywistości. On tam też opowiadał właśnie, jak to tam się odbywa, jak to wygląda i nagrywał ze swojej lokomotywy całe to zadanie. Całe właśnie to wpychanie składu pod górkę. On sam nie kierował lokomotywą. Byliśmy właśnie tak jak tutaj Hans był właśnie jako taki jako taka osoba towarzysząca i właśnie nagrywał, jak to wszystko wygląda. Jeżeli naprawdę znajdę ten filmik, to ja ten filmik wam przypnę w komentarzu, żebyście sobie mogli go obejrzeć. On jest w zasadzie po niemiecku, ale podejrzewam, że jakbyście z napisami trochę pokombinowali, to może i by było wszystko jakoś automatycznie przetłumaczone na polski. Ale widzę, że Hans tutaj nie bardzo jest rozmowny. Nie gada z nami. Wiecie co? On mnie chyba nie lubi. No ale cóż, nie każdy kolega w pracy musi drugiego lubić. Za 250 metrów stój. W zasadzie mógłbym tu podhamować dynamicznym, elektrodynamicznym. Ponieważ nie mam bladego pojęcia, jak daleko jest tutaj jeszcze do semafora. Ach, już jest magnes 500 Hz. Otóż to jest na pewno niedaleko do semafora. W tym miejscu jest powtarzacz tarczy ostrzegawczej mówiący, że następny semafor jest na stój. Ten powtarzacz tutaj stoi, ponieważ semafor znajduje się za zakrętem i go nie widać. Ja już zacznę hamować, ponieważ hamulce tutaj potrzebują trochę, żeby załapały. Dobrze, że punkt zatrzymania zrobili trochę wcześniej niż semafor.
Idealnie. Zatrzymanie w lokacji... A nie, dobra robota. Wróć do środka i rozprzęgnij lokomotywę. Dobra, mam odpiąć tylną lokomotywę. Coś, tłumaczenie tego scenariusza to jest naprawdę... katastrofa. Jakby po prostu osoba produkująca tutaj tłumaczenie do tej gry przez Google Translate tłumaczyła wszystko z angielskiego. Nasze kolejne zadanie: odpiąć lokomotywę od całego składu. Ta lokomotywa w tym momencie tutaj wymanewruje na tor lewy, na tor o przeciwnym kierunku jazdy i ona pojedzie w dół z powrotem do stacji, na której stała i czekała na podpinkę. Takie akcje nie tylko były robione na Space Art rampę, ale również mamy dodatek do Train Sim World Taranten rampę. Wszystkie takie niemieckie nazwy, gdzie jest rampa w niej, oznacza bardzo stromy podjazd. I na takich właśnie miejscach były usytuowane takie to lokomotywy. Wlazłem na wagon, ale widzę, że nie mogę odpiąć. Odjedzie? Chyba nie. Nie. Szkoda. A my jedziemy dalej i mamy się zatrzymać za około 16 km na stacji LOR. Ale nabiegamy się. Skład 400 metrów. No to kawałek jest z jednego końca na drugi. Wyjazd już mamy podany, bo widzę, że powtarzacz tarczy ostrzegawczej zmienił się na 2 światła zielone. Tupu tupu. Biegamy sobie. Ja podejrzewam, że maszyniści pociągów towarowych muszą naprawdę mieć dobrą kondycję. Przechodzące z jednego końca składu na drugi. Dobra, wchodzimy do lokomotywy. Hans dalej siedzi taki cichy i skromny. Hans, nie obrażaj się. No jedziemy razem. Dobra. Luzujemy skład, wyjazd mamy podany, światło zielone na semaforze. Pamiętajmy jednak, że nie wolno nam jechać szybciej niż 25 km na godzinę do semafora, ponieważ do tego miejsca obowiązuje magnes 500 Hz. Tutaj poniżej na żółtym tle jest napisane, z jaką maksymalną prędkością możemy jechać. O, patrzcie, transport samochodów z 2 lokomotywami 185 w drugą stronę. My zadajemy moc i ruszamy pomału naszym składem z cysternami, a w cysternach 2500 ton kerozyny. Z 185 naprawdę dawno nie jechałem, mimo to muszę tutaj zwrócić pewną uwagę, że nie wiem, czy to zależne jest tutaj w tym momencie od scenariusza, czy w tym momencie jest zależne od wersji lokomotywy. Zauważcie, że nie ma tego takiego brzęczenia w tej lokomotywie, w tym scenariuszu. Oni pewnego czasu, bodajże jak wyszedł dodatek Drezno Riza, wbudowali w lokomotywy 185 takie charakterystyczne brzęczenie, jak czasami można słyszeć przy żarówkach jarzynowych, przy jarzyniówkach. Jest to takie dość nietypowe brzęczenie w tych lokomotywach i mi to brzęczenie od samego początku przeszkadzało,
Ale w tym momencie tutaj w tej lokomotywie muszę przyznać, że tego nie słychać. Co mnie bardzo cieszy, bo jak już wspomniałem, jest to naprawdę bardzo uporczywe. Pogoda troszkę mglista, muszę przyznać. Mamy tutaj dość mroźny poranek. Piękna, śnieżna sceneria z lekką mgiełką. I co można tutaj jeszcze zauważyć, nie? Że śnieżek się tutaj spod kół wydobywa. Bardzo fajny skład, bardzo fajnie jest tutaj zrobiony. Ogólnie te pierwsze dodatki do gry, te pierwsze DLC naprawdę bardzo mocno ogrywałem. Bardzo dużo kursów w nich zrobiłem i naprawdę bardzo żałuję, że zapisu gry z Train Sim World 1 i z Train Sim World, chociaż z dwójki, nie, z dwójki też chyba nie można było jeszcze przenosić na dalsze dodatki. Ponieważ na tamtych zapisach gry mam tutaj zrobione między 60 a 85% rozkładu jazdy. Także mam rozkład jazdy nie tylko właśnie tutaj na Space Art rampę, ale również na Ruhrsieg Nord. Mam naprawdę bardzo mocno ograny. Ale nie mam tego jak tutaj nawet pokazać. Jak już wspomniałem, z tych starych wersji gry Train Sim World nie wolno było przenosić zapisów gry. Włączmy sobie tempomat, bo widzę, że tutaj jest trochę z górki. Jak się włącza tempomat w lokomotywie, która jest w ruchu? Przede wszystkim musimy przepustnicę ustawić na pozycję wyłączony. Wajchę od tempomatu, wajchę od AFB ustawiamy na maksymalną prędkość i przełącznikiem, który znajduje się tutaj pod blatem, włączamy tempomat i go w tym momencie możemy ustawić na prędkość, którą potrzebujemy. W tym przypadku 90 km na godzinę, szybciej nam nie wolno jechać, jesteśmy w ustawieniach PZB 55 i 90 km na godzinę w tych ustawieniach to prędkość maksymalna. Zobaczymy, czy tempomat utrzyma tą prędkość, bo widzę, że na razie jadę tutaj 91. Możliwe, że sobie tutaj że on może mieć tutaj lekkie problemy z tak ciężkim składem. Zapowiedź prędkości do 120 km na godzinę nas nie obowiązujemy i tak możemy jechać tylko i wyłącznie 90. I po drodze nacieszmy się widokiem właśnie tych kontrastowych czerwonych lokomotyw na tym białym, ośnieżonym tle. Aż taki trochę sentymentalny się zrobiłem, ponieważ naprawdę uwielbiałem te pierwsze dodatki do tej gry. Kiedy zauważyłem, że dodatki do Train Sim World są to faktycznie prawdziwe linie kolejowe i nagle pojawiły się w symulatorach kolejowych linie i lokomotywy, które praktycznie ja osobiście mogę codziennie podziwiać. Linie kolejowe może nie tyle co, ale lokomotywy widzę codziennie inne lokomotywy, codziennie inne składy. Jadąc do pracy mam przejazd kolejowy, przez który muszę przejechać i linia kolejowa, na którym ten przejazd kolejowy się znajduje, jest jedną z najbardziej uczęszczanych linii kolejowych tutaj w Nordrhein-Westfalen. Właśnie tutaj w okolicach Dortmundu, ponieważ jest to linia kolejowa, która prowadzi na jeden z największych stacji, na największą stację manewrową tutaj w okolicy i właśnie dzięki temu widuję bardzo często różnego rodzaju składy towarowe. Właśnie 185 już bardzo często widziałem.
Vectrona bardzo często widziałem, 187 bardzo często widuję. I właśnie to jest to, o czym już wspominałem. Bardzo mnie to fascynowało, że składy, które widuję codziennie w drodze do pracy, mogę praktycznie prowadzić, mogę praktycznie siąść za sterami i praktycznie mogę takie składy obsługiwać. Zapowiedź 100 km na godzinę. Dalej nas to nie obowiązuje, my dalej możemy jechać maksymalnie 90, mimo to, że gra nam mówi, możemy jechać tutaj 110, ale to uwierzcie mi, nie jest dobrym pomysłem, ponieważ tak ciężkim składem, z hamulcami w pozycji G, nie jesteśmy w stanie wyhamować ze 110 przed czerwonym semaforem. Uwierzcie mi, to nie jest możliwe w tej grze. Linia ta, teraz mi się tak skojarzyło, ponieważ jak widać zaczęła lokomotywa troszeczkę mocniej podskakiwać. Linia ta, nie mam pojęcia jak oni dali radę to zrobić, ale linia ta jest już tak wytłuczona od pociągów towarowych, że po prostu torowisko jest w bardzo kiepskim stanie i jeżeli tutaj weźmiemy, przybliżymy na wózek pierwszej lokomotywy, to w pewnym momencie widać, jak te koła i to całe zawieszenie pracuje. I właśnie dzięki temu, że oni tutaj takie garbate to torowisko zrobili, w pewnych momentach po prostu lokomotywa podskakuje, buja się, przechyla, co daje jeszcze większy takie odczucie prawdziwej lokomotywy. Jakby nie patrzeć, torowisko nigdy nie jest proste i niektóre symulatory kolejowe mają właśnie to do siebie, że one że obraz z miejsca maszynisty jest stabilny, ale nie oszukujmy się, już nie jeden maszynista naprawdę był wyhuśtany poprzez stan torowiska i lokomotywy, jaką prowadził. Także to takie bujanie jest również takim nieodwzłocznym, może nie tyle co dodatkiem, co praktycznie takim charakterystyczną rzeczą w prowadzeniu lokomotywy. A jakby nie patrzeć, prowadzenie lokomotywy to nie jest lot samolotem i nawet jak lecimy samolotem i mamy turbulencję, to nawet wtedy potrafi bujać i huśtać, nie? Także tak to już bywa. Bardzo mi się podoba właśnie to zamglenie tutaj, jak to cała pogoda, ta zimowa pogoda tutaj wygląda. Zobaczcie jak to super tutaj jest zrobione. Mod zmieniający tutaj oświetlenie i tworzenie praktycznie i przystosowanie tych starszych dodatków do standardów gry Train Sim World 3, czyli to całe oświetlenie, te całe promienie słoneczne, zachmurzenie i do tego jeszcze efekty tutaj typu śnieg spod kół, tu gdzieś wolumetryczna mgła. Na pewno odświeżają te stare dodatki DLC i na pewno sprawiają, że dodatki te są o wiele bardziej przyjemniejsze w graniu niż kiedyś. Jak już wspomniałem, te dodatki naprawdę świetne były. Ale jakby nie patrzeć, grafika, tu gdzieś właśnie te oświetlenie i te efekty pogodowe gry Train Sim World 1 i Train Sim World 2 nie były zbyt udane, że tak powiem, i na pewno miały taki sztuczny klimat. To nowe oświetlenie, które właśnie weszło wraz z grą Train Sim World 3, bardziej mi się podoba.
i prowadzenie pociągów właśnie w taką pogodę jest dla mnie o wiele przyjemniejsze. Dalej tak huśta, zobaczmy czy dalej tak widać tutaj po zawieszeniu, jak ta lokomotywa się buja. O, widzicie jak podskakuje? Niesamowite. Jak oddalimy kamerę, to tego tak nie widać, ale jak mamy przybliżony pociąg, to ta lokomotywa aż podskakuje tutaj na tych torach. Linia kolejowa Spessart-Rampe właśnie z Aschaffenburga do Gemünden w dzisiejszych czasach została już trochę bardziej przebudowana. Po tym podjeździe i tutaj właśnie tą częścią, po której my teraz jedziemy, jeżdżą zasadniczo tylko i wyłącznie pociągi osobowe, a dla pociągów towarowych zbudowano objazd, żeby nie trzeba było tutaj non-stop podjeżdżać i właśnie żeby tutaj non-stop nie stosować tej dodatkowej lokomotywy, która wpycha te całe składy. Okej, my w tym momencie mamy dwie lokomotywy z przodu, więc ja podejrzewam, że w rzeczywistości skład ten na pewno by podjechał, że nie potrzebowałby całej tej dodatkowej lokomotywy z tyłu, ale lokomotywy, które może nie tyle lokomotywy, składy z jedną lokomotywą z przodu, które normalnie dają sobie radę na płaskim terenie, na 100% potrzebują lokomotywy, która wpycha, która pomaga wjechać właśnie na te wzniesienia. Już niedługo 2,2 km. Podejrzewam, że w tym momencie będzie to koniec tego scenariusza. Scenariusz jest właśnie rozłożony na około 40 minut. Jest to taki króciutki scenariusz z bardzo interesującą mechaniką. Już mi się nieraz zdarzyło, że właśnie jadąc z włączonym PZB tej 70 właśnie tam w tym jednym miejscu nie potwierdzałem i dostawałem nagłe hamowanie i uwierzcie mi, było naprawdę bardzo ciężko, tu gdzież było niemożliwe ruszenie ze stopu do jakiejkolwiek prędkości. Zawsze mnie ściągało do tyłu, zawsze mnie ściągało w dół. Jak chcecie, popróbujcie sobie, scenariusz jest naprawdę bardzo fajny, włączcie sobie PZB i zobaczcie, czy wy wjedziecie tak ciężkim składem pod taką stromą górę. Ten podjazd tutaj to jeszcze nic. Ja kojarzę, że właśnie na Taranter-Rampę, na tamtym dodatku, podjazd jest o wiele bardziej skomplikowany. Mamy zapowiedź czerwonego semafora. Od tego semafora wolno nam jechać 100 km na godzinę. Kolejny semafor jest na stój. Tarcza ostrzegawcza świecąca się dwoma światłami pomarańczowymi mówi, że od następnego semafora jest stój. Zastanawiam... O! I w rozjazdy mogę stówą wjechać? Uff. No dobra. Tutaj to by się właśnie 40 kłaniała, a nie 100 na godzinę. Spróbuję wyluzować cały skład, ponieważ mam hamulec bardzo mocno zaciągnięty. To będzie postój. Musimy dociągnąć tutaj. Stoimy w rozjazdach. No to się musimy teraz pospieszyć, bo zaraz tutaj nam dyżurny głowę urwie. I nie tylko Hans będzie na nas obrażony, ale również dyżurny ruchu. Dawaj! Trochę potrwa, zanim wyluzujemy tak długi skład. Moc zostawię już. Jak tylko skład się wyluzuje, to na pewno ruszymy. O właśnie, już zaczynamy się pomału toczyć. Czemu oni dodali to takie brzęczenie w tych 185?
Przecież ta lokomotywa bez tego brzęczenia jest o wiele lepsza w prowadzeniu niż z tym takim takiej wysokiej częstotliwości, takie bardzo charakterystyczne brzęczenie. Dobra, 10 na godzinę, już opuszczamy rozjazdy. Magnes 500 Hz się zaświecił, co oznacza, że nie wolno nam i tak jechać szybciej niż 25 km na godzinę. O, punktów na pewno dużo nie będę miał ze względu na to, że tam... A nie, 91 jechałem. Ja jechałem 90, 91 mi pokazywał tempomat. A była wyższa prędkość dozwolona, a to nie, to dostanę maksymalną ilość punktów za ten przejazd. My się tu zatrzymujemy i podejrzewam, że to będzie koniec naszego scenariusza. Ja się z wami już pomału żegnam. Dziękuję serdecznie za uwagę, dziękuję serdecznie za obejrzenie mojego odcinka. Jeżeli filmik ci się spodobał, zostaw lajka i zasubskrybuj kanał, żeby nie przegapić innych filmików o tematyce symulatorów kolejowych. My się tutaj zatrzymujemy przed czerwonym semaforem. I zobaczymy, co musimy zrobić dalej. Okej, musimy tutaj ustawić neutralny. Tak, i musimy tutaj jeszcze zaciągnąć hamulec sprężynowy. Okej. Mamy. Co dalej? Niektóre dostawy adresowane są do lokalnych zakładów przemysłowych. Wróć i odsprzęgnij 5 tylnych wagonów zbiornikowych. Okej. To jeszcze jednak nie jest koniec. O, dawno nie grałem tego scenariusza. Okej, tu jest tor, który nie ma wyjazdu. Można bezpiecznie wysiąść. 5 ostatnich wagonów, ale zaciągnęliśmy hamulec sprężynowy, więc chyba to jednak będzie końcówka. Tu w ogóle jest kawałek torów, który nigdzie nie jest podpięty. Ha, okej. O, maszyniści naprawdę muszą mieć krzepę, żeby latać tak z jednego końca na drugi. Pięć ostatnich wagonów. Pokazuje, że tutaj. Ok. Zamień się z następnym maszynistą, aby ukończyć zadanie. Muszę na pewno przejść na drugą stronę i wejść na dworzec główny. Nie będę przechodził przez wagon, ponieważ nie zamierzam znaleźć się pod trakcją elektryczną. Już wolę obiec cały skład dookoła. Nie wiem, czy wchodzenie na wagony jest dozwolone, czy nie. Ale przestrzegajmy bezpieczeństwo. Pamiętajcie, że bezpieczeństwo w zakładach pracy jest najważniejsze. Żeby nam się przypadkiem gdzieś jakaś krzywda nie zrobiła. Podejrzewam, że Hans pojedzie dalej. Mam nadzieję, że mu się humor poprawi do kolejnego przejazdu. Do widzenia, Hans! Szerokiej drogi! Rozejrzyjmy się. Nic nie jedzie? Dobra. A my tutaj sobie staniemy na dworcu i poczekamy na nasz pociąg, żebyśmy mogli dojechać do domu. Ja też jestem mocny, mogłem obiec ten pociąg od drugiej strony. Do końca składu właśnie od tych 5 wagonów nie było tak daleko. Wybrałem jak zwykle tą trudniejszą drogę, no ale mówi się trudno. Sporo pasażerów czeka na pociąg osobowy. I
dostaliśmy złoty medal. Tu i tak więcej nie można dostać, ponieważ te stare dodatki i tak nie mają wyżej niż złoto. Tym samym jeszcze raz dziękuję wam za wspólnie spędzony czas, jeszcze raz dziękuję za obejrzenie mojego filmiku. Ja życzę wam miłego dnia, widzimy się w kolejnym odcinku, trzymajcie się ciepło, cześć!